Witam serdecznie w drugiej części LPG z przygotowaniem motocykli do sezonu. W zeszłym tygodniu ogarnęliśmy czarną perłę, czyli MT-09SP, wymieniliśmy spaloną oponę, sprzęgło, olej z filtrem, zamontowaliśmy nowy interkom oraz uchwyt na telefon i złożyliśmy nowy piec do edycji materiałów. Teraz zajmiemy się dużym KTM-em i huśką. Do ogarnięcia mamy świeże okleiny w obu motocyklach, zmiany wszystkich opon, w tym jedno koło z rozwalonym tublisem, serwis olejowy, sprawdzenie nowego Smart Can busa z żarówkami LED oraz ulepszenie tragicznej kanapy enduro. Przy okazji wszystkim tym, którzy nie jeździli jeszcze w tym roku, życzę pięknego i bezproblemowego startu w sezonie 2025. To tyle słowem wstępu, jak zawsze życzę miłego seansu. Serdeczne podziękowania dla partnera tego odcinka, firmy Neo Tools, dzięki uprzejmości których załatwiłem dla Was w poprzednim filmie bardzo przydatne narzędzia. Jeśli ktoś jeszcze nie wziął udziału w rozdaniu, a chciałby, to link do poprzedniej części zostawiam w opisie pod tym filmem. Zmiana oklein, czyli grafik na plastikach, to świetny sposób na szybkie odświeżenie oraz poprawę wyglądu praktycznie dowolnego motocykla bez inwestowania dużej ilości czasu w pracę i środków na kosztowne modyfikacje. W teorii każdy, kto przyklei już w życiu jakąś samoprzylepną naklejkę, wie, jak wykonać to zadanie. Okleiny to nic innego jak wielkie samoprzylepne naklejki na grubej folii, więc co tu dużo gadać, bierzesz i przyklejasz, nie? Jednak w praktyce oklejanie pojazdów rządzi się trochę swoimi prawami i na pewno warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach, by nasza zabawa w wyklejanki nie skończyła się kupą pogniecionej folii w koszu i stratą nerwów. Oczywiście nie ma też co od razu dzwonić jajkami, że sobie nie poradzimy. To nie wymiana cylindra, tylko naklejek, także bez przesadyzmu. Oto kilka moich porad z perspektywy wyklejacza amatora, bo koło specjalisty w tej dziedzinie to ja nawet nie stałem. Wyklejałem swoje sprzęty przeróżnymi foliami kilka razy w życiu i przerobiłem trochę błędów na własnej skórze. Przede wszystkim polecam wyposażyć się w czas. Przy tej robocie, zwłaszcza jeśli robimy to któryś z pierwszych razy, nie możemy się spieszyć i robić na akord. Także pierwsze co naszykować to 2 wiadra czasu i całą skrzynkę cierpliwości. Grafikę wybrać sobie oczywiście taką, jaka się nam podoba, ale koniecznie na grubej folii z zabezpieczeniem UV i na dobrym kleju. Różnice w cenach oklein mogą być bardzo duże, ale na pewno nie chcemy cieniutkich naklejek, które będą się nam przecierały już od samego patrzenia, odfruną w krzaki przy pierwszym kontakcie z myjką wysokociśnieniową albo wyblakną po jednym sezonie na słońcu. Czytamy, sprawdzamy i w razie wątpliwości pytamy, co dokładnie kupujemy. Szczególnie jeśli nasze okleiny mają znosić nieciekawe warunki na porządku dziennym. Z narzędzi mogą się nam przydać ostre nożyczki, świeży nożyk lub skalpel, opalarka bądź suszarka i może jakaś rakla z filcem. Jedne elementy jest łatwiej wygłaskać raklą, inne dłonią, także warto mieć opcję. Z chemii na pewno przyda się coś do dokładnego doczyszczania i odtłuszczania powierzchni przed samą aplikacją, na przykład izopropyl. To, że maszynę trzeba wcześniej dokładnie umyć, a nie kleić folię na piach, uznam za wiedzę powszechną. Czasem może przydać się także butelka czegoś do usuwania starego opornego kleju, szczególnie jeśli stare okleiny ściągamy po 250 sezonach spędzonych na słońcu w promieniach UV. Na pewno nie zaszkodzi też mocne wielopunktowe oświetlenie ułatwiające wypatrzenie wszystkich niedoskonałości lub bombli. Wyklejanie w ciemnej kanciapie idzie zawsze super i nie możemy wręcz uwierzyć, jakie to proste. Problemy zaczynają się natomiast dopiero na drugi dzień, jak wyciągniemy maszynę na słońce i zobaczymy, co żeśmy najlepszego narobili. Oczywiście tak, mówię to z doświadczenia. Teraz kwestia, czy kleimy na sucho, czy na mokro, bo słyszeliśmy i czytaliśmy na forach, że jedni polecają tak, inni tak i sami już teraz nie wiemy, jak kleić. Zasadniczo nie jest to kwestia naszego widzimisię, tylko rodzaju kleju, jaki został użyty do produkcji danej folii i na jaki rodzaj aplikacji jest on przeznaczony. Z reguły gdzieś na folii powinna być informacja, że na przykład broń Boże kleić tego na mokro, bo zrujnujemy klej. Drzwi na przykład oklejałem na mokro, folię w oknach również, ale nie miałem jeszcze żadnej folii do oklejania motocykli, którą można by było w ten sposób aplikować. One są z reguły mocno termoformowalne, nie wiem, czy nie zmyśliłem właśnie tego słowa, ale chyba wiecie, o co mi chodzi i jedno z drugim po prostu nie idzie za bardzo w parze. Co do samej aplikacji, to wiadomo, że najlepiej kleić na gładkie, piękne plastiki. Jeśli mamy je popękane albo z głębokimi rysami czy strupami, wyjdzie nam lipa jak 150. Grubsza folia więcej wybacza, ale to też tylko do pewnego stopnia. W takim przypadku warto się zastanowić, czy tak zniszczonego rejonu najpierw czymś nie przegłaskać, na przykład lekko podszpachlować, a dopiero później oklejać. W endurakach jest łatwiej, bo tam za 300 możemy skołować cały komplet nowych plastików i nie trzeba się bawić w takie rzeczy. Plastiki
oklejamy bezpośrednio na motocyklu. Nie zdejmujcie ich do oklejania, bo sobie załatwicie cały temat. Przy oklejaniu bardzo często podrywamy folię z powrotem, żeby ją skorygować lub usunąć uporczywe bąble i potrzebujemy do tego elementu, który się czegoś mocno trzyma. Jeśli mamy plastik luzem na kolanach albo na blacie i złapie go świeży klej folii, będziemy mieć spory problem, żeby to poderwać i poprawiać. Druga sprawa, że klejąc bezpośrednio na motocyklu, dokładnie widzimy, jak będą schodziły się linie poszczególnych elementów graficznych i możemy w porę zareagować, jeśli wyjdą jakieś problemy ze spasowaniem. Zanim zaczniemy cokolwiek kleić, przymierzamy każdy element folii do plastiku na motocyklu. Jeśli ma się okazać, że coś gdzieś nie do końca pasuje i trzeba folię troszkę podgolić, to jest najlepszy moment na wprowadzanie poprawek. Podczas klejenia już z połową folii w powietrzu będzie nam bardzo ciężko docinać cokolwiek nożyczkami w locie. Nie róbcie tego. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to klejcie na gotowo, a później się zgoli nadwyżkę skalpelem już na plastiku. Trudno, ale lepiej tak niż pomiętolić i zmarnować cały element. Na start, jeśli robimy to pierwszy lub drugi raz w życiu, wybieramy sobie jakiś mały i prosty element, żeby się wczuć w zadanie i zobaczyć, jak pracuje folia. Z pleców folii odklejamy tylko trochę papieru ochronnego, zawijamy go i delikatnie łapiemy najpierw samą krawędź elementu. Głaszczemy folię stopniowo, nie przyklejamy naraz całego elementu, przyciskając na środek, bo zostaniemy z dziesiątkami bąbli z powietrzem pod folią. Jeśli jesteśmy zadowoleni z naniesionego elementu, podgrzewamy delikatnie jego krawędzie i bardzo mocno je dociskamy. Krawędzie to pierwsza linia obrony tych folii. Jeśli będą się trzymały na słowo honoru albo zostawimy je gdzieś niedoklejone, to woda, brud i wiatr błyskawicznie zrobią swoje. Ja najczęściej podgrzewam i dociskam cały element. Po oklejeniu całego motocykla zostawiamy go w spokoju na minimum 48 godzin, żeby klej miał możliwość związania w optymalnej temperaturze. Z tego co wyczytałem, najlepiej żeby posiedział przy 20 stopniach lub więcej, bez jakichś bardzo dużych wahań temperatury. Także nie idziemy topić maszyny zaraz po aplikacji, ani nie odstawiamy jej zimą na parking pod blokiem. Im lepiej to złapie, tym dłużej nam folia posłuży i nie będziemy za kilka miesięcy narzekać, że już ta franca zaczyna odłazić. Jeśli po wszystkim dopatrzymy się jakichś bąbelków, które mimo naszych najlepszych chęci przeoczyliśmy, to oczywiście nie odrywamy już teraz całego elementu i nie próbujemy przyklejać go ponownie. Bierzemy malutką igiełkę lub skalpę ze szpicem, delikatnie nakłuwamy bąbel i wygłaskujemy powietrze z każdego kierunku przez ten otwór. Jeśli mamy farta i nasza folia wybacza takie akcje, to nie zostanie nam po tym zabiegu żaden ślad. Jeśli niekoniecznie, to będzie coś tam widać, jakąś malutką kropeczkę. W codziennym użytkowaniu i tak jest to niewidoczne, tylko przy skrupulatnym oglądaniu z łbem bezpośrednio przy samej folii. Jeśli znacie jakieś inne patenty na bąble, które zauważymy, jak jest już za późno, albo które wyjdą po czasie, to oczywiście śmiało piszcie w komentarzach. Jeszcze jedna ostatnia kwestia. Przed doklejaniem usunąłem tankpad, którego dwa elementy chciałbym użyć ponownie i założyć je w miejscu, gdzie bak najbardziej drapie się przeróżnymi sprzączkami i suwakami. Po co kupować nowy, jeśli ten jest jeszcze w bardzo dobrym stanie i nawet pasuje do nowych grafik. Bardzo dokładnie wyczyściłem spody elementów okładziny z resztek starego kleju i przykleiłem do nich świeże warstwy folii dwustronnie klejącej. Dociąłem dokładny kształt każdego elementu, tak by warstwa z klejem nigdzie nie wystawała. Potrzeba odrobiny precyzji i bardzo ostrego nożyka, żeby krawędzie się nam nie strzępiły, tylko cięły równiutko i gładko. Po przyklejeniu nowej warstwy samoprzylepnej podgrzewam klej i przyklejam tankpada w całości do motocykla, bardzo mocno dociskając. W taki sam sposób bez problemu możecie dać drugie życie każdemu tankpadowi. Robimy porządek z oponami w KTM-ie. Tył moto z Rally wymieniamy na nowego Mitasa Enduro Trail XT Plus w wersji Dakar, czyli tej wzmacnianej. Zwykła ponoć trochę lepiej radzi sobie na mokrym, ale na takim ciężkim i mocnym motocyklu przy jeździe mieszanej znika w oczach. Ten motos jeszcze by sekundkę polatał, ale była już dwukrotnie łatana. I jako, że przed nami kilka większych wyjazdów, to chcę mieć coś pewniejszego i świeżego. Potrzebowałam ochrony, z którą mogę poczuć się pewnie. Jest więc idealna okazja, żeby mieć bezpośrednie porównanie między jednymi z najlepszych pod kątem jazdy po zbyrach, nie po asfalcie, opon ADV, Motoza i Mitasa. Jeśli chcemy prawie non-stop jeździć po syfie, to motozy Rally na tył są według mnie całkiem niezłe. Wyjechałem na nich rzeczy, które bym nie uwierzył, że dam radę na takim ciężkim bydlaku wyjechać, ale niestety, tak jak można się domyślić, na twardych nawierzchniach zużywają się błyskawicznie. Z kolei przód od tych moto z Rally mi bardzo nie podszedł. Raz, że zużył się w zawrotnym tempie, bo ponad dwukrotnie szybciej niż tył, to dodatkowo przez cały okres ich żywotności nie pozwoliły sobie zaufać. Zużycie na nich było ekstremalnie nierównomierne. Były to jedne z najgorzej ząbkujących kostek, jakie kiedykolwiek widziałem.
Te Mitasy są już chyba ostatnie z takich opon powiedzmy 2080, czyli niby dualowych, ale z dużo większym nastawieniem na zbyry. Mamy już w tej chwili zaliczone chyba wszystkie kapcie z tej kategorii i zaczniemy powoli sprawdzać oponki bliżej 50-50. Być może nigdy nie uda się znaleźć oponki, na której wyjedziemy ćwierćtonową kubułą z bagna i jednocześnie nie zniknie w 2 dni na autostradzie, ale co się człowieku bawi na poszukiwaniach, to jego. Na koniec zmienimy sobie jeszcze kierunek Mitasa założonego z przodu. Jest to opona dwukierunkowa, więc jak najbardziej można. Zaczyna się powolutku ząbkować, także pora jak najbardziej odpowiednia. Nie nagrywam tego, bo wszystko co trzeba zrobić przed chwilą obejrzeliśmy na przykładzie tylnej opony. W niedawno opublikowanym teście żarówek halogenowych i retrofitów LEDowe zamienniki działały nam w starszych motocyklach bez problemów, natomiast w nowszych powodowały wywalanie błędów i wyłączanie lamp. Mówiłem wtedy o rozwiązaniach tego problemu za pośrednictwem oporników, bo jest to jak najbardziej możliwe. Wystarczy, że motocykl nie wykryje spadku poboru w obiegu, jaki ma miejsce w przypadku wymiany żarówek halogenowych 55 W, na przykład na 20W LEDy. Smart CAN busy dla H8, H9, H11 i H16 od Osrama właśnie dotarły, także w ramach sprawdzenia wsadziłem te same żarówki LEDowe co poprzednio i podłączyłem je przez te dodatkowe wiązki z rezystorami. Motocykl nie pokazuje żadnych błędów. Żarówki świecą prawidłowo, bez żadnych przerw czy problemów, także mogę potwierdzić, że to rozwiązanie jak najbardziej działa. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że musimy gdzieś znaleźć miejsce na te dwie nowe wiązki ze sporymi rezystorami i nie każdemu się to może pomieścić, jeśli nie ma dużej obudowy lampy. Druga sprawa, że wiadomo, rezystory jak to rezystory grzeją się. Sprawdziłem tak zwany czarny scenariusz, czyli odpaliłem je na niecałe pół godzinki na postoju w garażu. Czarny dlatego, że nie ma wiatru, który normalnie by całość wentylował i ochładzał. Na włączonych światłach mijania rezystory po jakimś czasie doszły na 82 stopnie i tak już zostały. Jest to maksymalna temperatura ich gorącego punktu, czyli miejsca, w którym są najcieplejsze. W tym samym momencie wystarczyło zmierzyć nieco niżej na radiatorze, by odczyty pokazywały 55-60 stopni. Chłodne na pewno nie są, ale spodziewałem się trochę gorszych wartości. Dodatkowo w celu sprawdzenia upchałem to wszystko do lampy i pojechałem na 2 pełnodniowe wyjazdy, których mniej więcej połowa czasu była na włączonych lampach. Po wszystkim ponownie rozebrałem obudowę i zrobiłem oględziny. Rezystory nic nie narozrabiały, niczego nie stopiły, pracowały cały czas prawidłowo i bez żadnych problemów. Jedyny mankament, jaki mogłem wypatrzyć, to że powodują pewne opóźnienie w cyklach pracy żarówek LED. Jest to zauważalne tylko jeśli chcielibyśmy jak najszybciej i wielokrotnie zapalać i gasić światła długie. Czyli, że tak obrazowo powiem, błyskawicznie i wielokrotnie postrzelać długimi. Jeśli robimy to na spokojnie, wszystko pracuje jak należy, bardzo szybko się natomiast nie da, bo motocykl głupieje i nie nadąża za zmianami na przełączniku. Także oprócz tego faktu, te Smart CAN busy całkowicie rozwiązują problem wywalania błędów i przygasania żarówek LEDowych w nowszych maszynach.
Oliwa zmieniona, filtra powietrza praktycznie nie trzeba było ruszać, bo dopiero co był prany i nasączany i nie miał okazji jeszcze się dobrze przykurzyć. Teraz pora na nowe okleiny i w ramach eksperymentu przymiarkę opon drogowych. Niestety plastiki i huśki mocno średnio się nadawały pod aplikację nowych grafik na foliach samoprzylepnych. Na takich strupach i zadziorach efekt byłby paskudny, szkoda trochę marnować ładne okleiny. Poszperałem trochę w necie i znalazłem cały komplet, czyli wszystkie nowe plastiki do takiej huśki za 280 zł. Przy takiej cenie to już trochę szkoda roboty z obieraniem stare okleiny i regeneracją podrapanych plastików. Zdecydowanie lepiej, żeby zostały jako drugi komplet do ciochrania. Myślę, że o wyklejaniu się już wystarczająco nagadaliśmy, także tutaj robię po prostu to samo i według tych samych zasad. Oprócz wymiany przednich i tylnych boczków, wymieniam również ogon i błotnik, czyli trzeba było ją troszkę porozkręcać. Okleiny na handbary wyciąłem sobie z dodatkowej grafiki na lampę, bo w zestawie nie ma nic na osłony dłoni. Co do opon, to nie było wcale takie oczywiste, które drogowe kapcie będą się nadawały na tak wąskie felgi enduro. Szukałem czegoś wytrzymałego do gimnastyki na asfalcie, ale z rozmiarówką rzeczywiście jest pewien problem. Koniec końcem wybrałem Pirelli Scorpion MT90 i rzeczywiście to mocne i twarde kapcie pod tak lekkim motocyklem zużywają się w niemal niezauważalnym tempie. Przyczepność w terenie w porównaniu z oponami enduro jest oczywiście skandaliczna, ale nie po to zostały kupione. Z tyłu zostawiam na razie dalej Tublisa, chociaż nie wiem jak on się sprawdzi na asfalcie, a z przodu siedzi dętka. Na endurakach nie jeździmy w kilkudniowe trasy, ale często zdarza się, że zabawa na tych maszynkach zajmuje cały boży dzionek od rana do wieczora. Mam różne rodzaje i rozmiary plecaków, ale jedno mogę wam powiedzieć na pewno, im mniejszy i lżejszy, tym lepiej. Idealnie byłoby w ogóle bez niego, ale czasami może nie być po prostu wyjścia, bo motocykl taki jak endurak nie ma i zasadniczo nie przewiduje żadnych opcji bagażowych. Wszystko co mamy do zabrania, na przykład wodę i coś do jedzenia, kamery, baterie, może jakiś mały statywik, dodatkowy ciuch, chociaż ze 2 trytytki i multitula, telefon, czy chociażby kilka podstawowych rzeczy z apteczki pierwszej pomocy, wszystko to musimy dźwigać cały dzień na grzbiecie. Żeby sytuację trochę podratować i znacznie odciążyć ten nasz grzbiet, albo po prostu móc ze sobą zabierać więcej potrzebnych rzeczy, jeśli musimy, mam taki swój minimalistyczny zestaw, którego używam od kilku lat i który bardzo dobrze się sprawdza na takich małych motorkach. Jasne, że nie spakujemy do nich sprzętu na 5-dniowy biwak, na który umówmy się i tak na tych motocyklach byśmy nigdy nie pojechali, ale dzięki swoim małym gabarytom te torby nie wchodzą nam w drogę nawet przy najdziwniejszych wygibasach, jakie wymyślimy sobie z nimi ćwiczyć. Jednocześnie ważą tyle co nic i są wykonane z bardzo odpornego materiału, który widzieliście, że przez kilka ostatnich lat przeciągnąłem już chyba przez każdy możliwy rodzaj syfu w terenie. Ten komplet na małe motorki to 3 najmniejsze torby firmy Giant Loop. Saszetka na kierownicę Zigzag, mini tankback Bucking Roll, który waży niecałe 500 gramów oraz pod warunkiem, że nie zamierzamy robić bardzo stromych podjazdów, przy których z góry wiemy, że będziemy się desantować tyłem, to jeszcze torba na ogon, którą ja po prostu nazywam klamot. Montaż tych rzeczy jest dokładnie taki jak powinien być, czyli szybki i prosty. Przeciągamy kilka pasków i gotowe. Ja na ogonie instaluję dodatkowy stelaż, bo jest to w moim przypadku rozwiązanie bardziej uniwersalne, ale bez problemu można złapać tą torbę bezpośrednio do ogona, bez żadnego wiercenia i używania narzędzi. Do wszelkiego typu adventurowania, endurowania i ogólnie rozumianej jazdy po zbyrach polecam tylko i wyłącznie miękkie torby tego typu. Żadnych metalowych i plastikowych skrzyń. Producentów takich miękkich bagaży jest już w tej chwili od groma. Dodatkowo oczywiście mindfriendy zaczynają im już też deptać po piętach, bo oprócz dużo niższej ceny powolutku z roku na rok odrobinkę podnoszą jakość wykonania. Także w tej chwili bez większego problemu każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wielkości budżetu, jaki chce na to przeznaczyć. Kanapy w tych endurakach to są po prostu twarde plastikowe dechy obszyte minimalną ilością pianki i materiału. Dopóki używamy tego motocykla wyłącznie w terenie, czyli spędzamy na nim czas na stojąco, nie robi nam to większej różnicy. Problemy zaczynają się, gdy wymyślimy sobie na nim zajęcia wymagające spędzania większej ilości czasu na siedząco, na przykład jeśli ktoś przerabia je na supermoto i będzie sobie śmigał po mieście oraz ćwiczył po placach. Pierwsze co zrobiłem, to wysłałem zapytania do kilku różnych firm zajmujących się modyfikowaniem i obszywaniem kanap. Cudów tu przecież nie trzeba robić, wystarczy trochę gąbki i kawałek nowego materiału na obszycie. Okazało się, że za dołożenie 2 cm gąbki i obszycie jakimś najtańszym pokrowcem są średnio między 800 a 1200 zł, czyli jak dla mnie całkowicie bez sensu. Postanowiłem, że pozamawiam trochę różnych gratów, poeksperymentuję i spróbuję zrobić to sam jak najtaniej, ale dokładnie tak jak potrzebuję. Ma być dużo lepszy komfort i najlepsza przyczepność jaka się da, żeby dupsko nie jeździło i nie ślizgało się na poszyciu. Parę razy w życiu obszywałem już różne rzeczy, jakieś fotele, stołki i zrobiłem też jedną z kanap do swojej MT-07, także nie jest aż tak źle, że nie wiem do czego
czego służy zszywacz tapicerski. Znalazłem i kupiłem na próbę trochę takiej typowej ekoskóry niby carbon, która służy do obszywania kanap, ale niestety to się nadaje co najwyżej do jakiegoś choppera, gdzie nikomu nie zależy na przyczepności. Tyłek się po tym strasznie ślizga i na takim obszyciu praca na motocyklu jest mocno utrudniona. Przy każdym gwałtownym hamowaniu i stopalach jedziesz jajkami do samej kierownicy, a przy gumowaniu ześlizgujesz się i spadasz z kanapy do tyłu. Skrawek takiego materiału w hurtowni na szczęście kosztuje grosze, także nie ma tematu. Generalnie znaleźć super przyczepne materiały na kanapę graniczy w necie z cudem. Wypatrzyłem jakiś niby wynalazek o nazwie One Gripper. Jeśli wierzyć opiniom w internecie, to podobno bardzo przyczepne, ale za pojedynczy kawałek tego materiału życzą sobie prawie 400. Także znowu całkowicie bez sensu, to nie jest dla mnie tyle warte. W każdym razie, pomijając już te nudne poszukiwania i różne próby, już wam mówię, co wyszło najtaniej i działa rewelacyjnie, bo komfort jest nieporównywanie lepszy niż w przypadku firmy dającej 2 cm taniej pianki za 1200 zł i przyczepność równa bądź lepsza niż w One Gripperze za 400. Kupiłem taki śmieszny pokrowiec na duże kanapy do skuterów. Futerał jest zbędny, ale ze środka wyciągamy miękką silikonową wkładkę w tak zwane plastry miodu. Wymiarowo przykrywa to 90% całej dechy z enduraka i bez problemu możemy ją tak ułożyć, że skończy się nam na samym skraju, gdzie i tak nigdy nie siedzimy. Za tą nakładkę zapłaciłem 75 zł z dostawą do domu. Udało mi się również znaleźć idealne poszycie. W porównaniu do klasycznych kanap jest ekstremalnie przyczepne, całe z małych gumowych diamencików trzymających dupy mocniej niż Rocco Siffredi w latach swojej świetności. Niepodważalnym plusem jest również cena. W przeliczeniu na cebuliony zapłaciłem 83 zł z dostawą. Pokrowiec jest rozciągliwy, także mimo tego, że według wymiarów z oferty wychodziło, że nie będzie u mnie pasował, udało się nim oprzeć całość bez większych problemów i jakiegoś ekstremalnego naciągania. Także pod spodem mamy teraz grubą, miękką warstwę z tamtej nakładki, plus mega przyczepny pokrowiec na wierzchu. Jest nie tylko nieporównywalnie bardziej miękko, ale i odrobinę szerzej, więc mamy nieco większą powierzchnię do siedzenia. Co ważne, wszystko nałożone bezpośrednio na fabryczną kanapę, bez usuwania oryginalnego poszycia i wypełnienia. W każdej chwili możemy odpuścić zszywki i w 5 minut wrócić do poprzedniej konfiguracji albo wymienić wkładkę na inną. Wiadomo, że z takim rozwiązaniem podnosimy trochę wysokość, na jakiej siedzimy, pewnie z 2-3 cm, więc wszystkie osoby, które już na swojej kozie ledwo sięgają paluszkami do ziemi, muszą to rozwiązać nieco inaczej. Podsumowując, modyfikacja bardzo łatwa do wykonania i przede wszystkim skuteczna, a przy cenie 158 zł za całość to chyba zasadniczo bezkonkurencyjna. Radość z pierwszej jazdy na tej wariatce na oponach drogowych nie trwała zbyt długo. Po kilku pierwszych ślizgach tyłem urwało wentyl z tublisa i można było już zawijać na chatę. Nie wiem, czy miałem pecha, czy tublis się po prostu do takich rzeczy nie nadaje. Wygląda na to, że jego trzymak jest za słaby do szorowania zablokowanym tyłem po bardzo tępych nawierzchniach. Informacji w necie na ten temat praktycznie nie ma. Popróbowałem szukać, czy mogę z tublisem się powygłupiać na asfalcie. Zero informacji. No to teraz jakaś informacja już jest. W każdym razie nie wymieniam dętki tublisowej na nową, tylko na czas, gdy założone są te oponki, demontuję go całkowicie i wrzucam po prostu dętkę heavy duty. Założymy go ponownie przy zmianie opon na terenowe. Usuwam wszystko włącznie ze starą taśmą, czyszczę, daję nową opaskę, nowe wielkie kopyto trzymaka i wrzucam grubą dętkę. To tyle w tym odcinku. Ja biorę się dalej jeszcze za mycie i rozebranie KTM-a, bo muszę zrobić filtr powietrza i wymianę oleju, a wam wszystkim życzę udanego serwisu swoich maszyn bez żadnych przykrych niespodzianek i pięknego startu w nowy sezon 2025. Do zobaczyska na drodze i w następnym odcinku. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.